A więc jak lepiej grać w CSGO? Po pierwsze zacznijmy od rzeczy koniecznej, czyli stanowiska. Z marszu mówię, że jeżeli zamierzę grać w CS-a na padzie, to życzę powodzenia, jednakże ja osobiście nie znam żadnego proplayera, który na wspomnianym wcześniej padzie gra. Więc proponuję jednak granie na myszce i klawiaturze, no ale wiadomo, myszka i klawiatura nie starczą nam do gry, więc przydałyby się jakieś słuchawki bądź głośniki. Więc idąc do drugiego punktu, kiedy mamy już na czym grać, na samym starcie warto byłoby ustawić pod siebie ustawienia gry, czyli na przykład czułość myszy, przy czym polecam testować ją na bieżąco w grze, bo wątpię, że dacie radę zrobić to na wyczucie. Przypisanie klawiszy, czyli tak zwane bindy. Przydałoby się również pobawić pokrętą głośności, żeby nie ogłuchnąć, celownikiem, którym będziecie odstrzeliwać głowy waszym przeciwnikom. Mamy tu takie opcje jak długość, grubość, odstęp, a zresztą zobaczycie sami. A na koniec ustawienia graficzne. Jeżeli macie słaby komputer, to nie ustawiajcie najwyższych ustawień, bo będziecie mieć pokaz slajdów niczym w PowerPoincie. Ustawcie za to niższe ustawienia, aby mieć więcej FPS-ów, które w tej grze naprawdę mocno się liczą. Pamiętajcie również o odpowiedniej rozdzielczości ekranu. Ja osobiście polecam proporcję ekranu 4:3, a dokładniej rozdzielczość 1280x1060. Ponieważ ekran jest wtedy fajniej rozciągnięty i po prostu łatwiej nam trafić w naszego oponenta. Potwierdza to również to, że większość profesjonalnych graczy używa takiej rozdzielczości. Kolejnym krokiem jest nastawienie. Po pierwsze trzeba być pewnym siebie, nie kampić całą rundę, tylko powoli, elegancko wychylać się, celując w miejsce potencjalnej głowy przeciwnika. Do trenowania wychylania, aż sam nie czuję jak rymuje, przydadzą się mapki autorstwa i Praka, na których nauczycie się również wiele innych przydatnych skillsów. Jak już jesteśmy przy trenowaniu, to warto poświęcić czas przed zaczęciem grania w CS-a na krótki rozgrzewkowy trening, czyli na przykład 10 minut na którejś z tych mapek. Linki do nich macie w opisie. Jak macie pozostałe kroki ze sobą, możemy przejść do samej gry. Co najważniejsze, grajcie drużynowo, nie grajcie po stronie anty w 5 na jednym bombsite, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Zawsze miej celownik na potencjalnej głowie przeciwnika, a nie jak ten delikwent, który, nie wiem, liczy kafelki na podłodze. Bądź pewny siebie i nie idź zawsze jako ostatni, którego jedynym zadaniem jest zaplantować bombę. Używaj shifta w sytuacjach, kiedy lepiej, żeby przeciwnik cię nie usłyszał, a nie tupaj jak słoń. Używaj również myślenia. Chodzi mi tutaj o to, żeby nie w każdej rundzie wpierdzielać się z P90 na B albo całą piątką na pałę na mida, tylko użyć tego, co mamy pomiędzy uszami i spróbować wyczekać, rzucić nawet jakiegoś amatorskiego flasha lub czasami się lekko rozdzielić. Chciałbym również wspomnieć tutaj o nauce danej mapy. Zacznijcie od jednej konkretnej mapy, np. najpopularniejszego Mirage'a i uczcie się wszystkich miejscówek, by móc podać konkretne info o położeniu przeciwnika. Później jak ogarniecie sobie już jedną planszę, przejdźcie na drugą, aby opanować sobie przynajmniej kilka, żeby gra za szybko się nie nudziła. Mówiąc o podawaniu info, nie mów do drużyny po jednym flashu na B. Po prostu podawaj konkretne i prawidłowe info, dopiero po tym jak zobaczysz bombę możesz powiedzieć teammateom, że na 100% jest to B. Ostatnią kwestią jest skupienie się, grając nie wpadaj w szał po pierwszej lepszej nieudanej akcji i nie odpalaj od razu TikToka, bo to jedynie pogorszy twoją koncentrację. Zachowaj spokój, podaj info o położeniu przeciwnika i rób swoje. Gdy napotkasz na nieprzyjemnych teammateów, którzy będą ci tylko mówić jak ty źle nie grasz, to po prostu ich zmutuj, po to ta opcja właśnie jest.